Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek modelarski ze składaniem modelu. Jako że mam dwie prenumeraty, zaszalałem, bo zamówiłem i Junaka, i Forda, Mustanga, Shelby GT 500 z 67 roku. I słuchajcie, przyszła druga paczka. Jest gdzieś tam odcinek, bo jest playlista, jak przyszła pierwsza paczka i jest odcinek, jak sprawdzamy, ile to kosztuje i dlaczego tak drogo, bo nie jest to tania zabawka. I teraz widzę, że tu przyszła mi faktura 179 zł. 179 zł de Agostini. I co mi tutaj wysłali? Jest 8 numerów. Widzę, że są drzwi. Widziałem, że gdzieś tam na forach są problemy czasami ze składaniem, że coś tutaj nie chodzi ten zamek tak jak miał chodzić, więc to jest też ważna rzecz, żeby jednak składać na bieżąco, bo jeżeli wysyłamy, widzimy, że coś się stało, albo jest jakiś ubytek, albo coś tam niefajnego, to są szybkie zwroty i dostaniemy nową część, a jeżeli czekamy ze składaniem i później mamy jakiegoś ząka, no to mamy problem. Aha, tutaj mamy siedzenia, jest trochę silnika. No a poza tym to jest fajne. O, i mamy felgę znowu. To jest znowu fajny czas też dla siebie, żeby sobie posiedzieć, żeby coś porobić, żeby nie myśleć o pracy, żeby nie myśleć o problemach, tylko pomyśleć o swoim hobby. O, tutaj mamy do drzwi. Tu też drzwi. I tu mamy oponę. No i super. Teraz to już w takich woreczkach przychodzi. Ja to sobie tutaj odłożę. Więc to jest też ważne, żeby mieć właśnie taki czas dla siebie, żeby coś porobić, coś co się lubi, bo jak jesteśmy już zapracowani w ciągłym biegu i nie mamy czasu na różne rzeczy, żeby uspokoić myśli, to coś takiego może nam przyjść z pomocą. A Wy sobie tutaj ze mną też pooglądacie, bo nie wszyscy pewnie zamówią tą prenumeratę. Czekajcie, ja sobie zobaczę, bo tutaj są numerki różne. Aha, czyli mamy od numeru chyba 3 do 10. Tak, to jest 3, 4, 5. Ja zaraz jeszcze też postaram sobie tą kamerę gdzieś postawić jakoś inaczej, tak żebyśmy sobie, może pooglądali teraz gazetki, bo ostatnim razem miałem też ustawiony tryb kamery jakiś taki bardzo wycinający i tutaj dużo rzeczy nie było widać. Czekam na jakieś informacje od Was, takie zwrotne, czy Wy też może prenumerujecie, albo co tam pokazać, co byście chcieli zobaczyć. Zobaczymy sobie numer 3. Ja Wam powiem, że już sobie przeczytałem. Siedziałem sobie w foteliku z kawką i sobie poczytałem tutaj tę historię. I tutaj mamy blok silnika. Pierwszy będziemy składać. Poczytałem sobie tę historię, bo jakby ja mam Forda, Mustanga, jakby nigdy nie wiem, jakoś nie chciałem. Nie było to jakimś moim wielkim marzeniem, ale jeżdżę sobie innym Fordem. Jeżdżę sobie Fordem S-Maxem i bardzo sobie cenię, to jest chyba mój 3 Ford. Dobra, i chyba zrobimy tak, że teraz sobie weźmiemy, odłożę sobie tutaj. Ja mam takie pudełko, w którym trzymam swoje rzeczy. No i co? Na razie mieliśmy tutaj ten zderzak, tablicę, tam jakieś światełka i jedna opona. Tutaj widziałem, że niektórzy malują to fajnie, te napisy Goodyear. Ja się może zajmę tym później. Zobaczymy, czy to mi też tak ładnie wyjdzie, jak innym osobom, które to malowały jakimś takim markerem chyba tablicowym, tak? Tak dobrze słyszałem? No i dobra, no i mamy zestaw części numer 3. To też chyba było w kioskach. Jest ten kawałek silnika. Otwieramy, gdzieś tutaj mamy nożyk. Zrobimy sobie tak, żebyśmy to sobie razem widzieli. To myślę, że będzie taka lepsza perspektywa. Będziecie widzieć tutaj moimi oczami. Ops. Wycinamy. Shelby. A może jak kiedyś dzieci podrosną, sobie kupię takiego Mustanga. No to już też nie są jakieś drogie pojazdy. Przynajmniej nie te takie jakieś ultra kolekcjonerskie.
A już takiego Mustanga można za jakieś tam, myślę, nieduże pieniądze kupić. No i dobra. Tutaj mamy śrubki. Mamy 5 śrubek. Tak. I co my tu musimy zrobić? Krok pierwszy. Zdejmij blok silnika i umieść prawą uszczelkę pokrywy zaworów. No i sobie bierzemy. Bierzemy sobie blok silnika. Patrzymy, jak to tutaj jest ustawione. Czy tu musi być, chyba to musi być na górze, tak? To jest A3. Jest tak. I teraz sobie bierzemy. Mamy 3C i 3E. I teraz zobaczymy, czy to jest opisane. Czy to jest gdzieś tutaj opisane. Czy to się czymś różni? Zaraz zobaczymy, czy to jest jakoś na... Nie. Bo jest 3C i 3A. Aha, chyba już wiem, o co chodzi. 3E. 3A mamy tutaj. 3E. Nie, to nie jest 3E. Tu mamy 3E, bo tutaj jest z tej strony to. Czyli sobie wsadzamy to tutaj w ten sposób. Dobra. I teraz mamy 3D, 3B. I teraz, czy to jest gdzieś tu odpisane? Aha, tu jest lewa strona. Tu jest L. A tutaj będzie prawa. Tu jest R. No i dobra. A czy tutaj mieliśmy jakieś odznaczenie? R jest. Dobra. No i ok. I w takim razie to przykładamy tutaj sobie. No i teraz mamy śrubki i śrubkami to sobie przykręcimy. Hops. Mam pudełko od zapałek, które mi się przyda. I sobie bierzemy jedną śrubkę. Najlepiej właśnie taka z taki wkrętak z magnesem. Tak, żeby to nam się trzymało. Nie no, powiem Wam, że przygoda jest fajna. Fajnie się to skręca. Można się właśnie skupić na czymś takim i oderwać sobie tam, jak mamy szczególnie jakieś gonitwy myśli. O, fajnie, że to jest metalowe. Dokręcamy, pyk. O. Wiem, że tam niektórzy pisali, że też składają, także fajnie, że ten składamy razem sobie. O, no i jest kobra, pięknie. No i teraz co? Zaraz druga strona. Teraz druga strona. Hops. Tutaj. Trzeba to sobie wsadzić. O. No i skręcamy. Reszta silnika chyba będzie dopiero później, ale to może nawet lepiej, że będzie podwozie i tam tak, żeby ten Mustang stanął na kołach. O. No i dobra, i co? No i mamy silnik, mamy skręcony. Ja to sobie, aha, bo tu jeszcze miałem różne wkrętaki, sobie testowałem, ale na razie chyba te z Yato jakoś mi najbardziej podeszły. No i co? Chowam sobie to tutaj. Właśnie sobie sprawiłem takie pudełko, żeby to wszystko było w jednym miejscu, żeby później nie szukać. Aha, no i co? I śrubka została. Śrubka została, to jest śrubka, są jakieś numery? DSO. Śrubkę sobie na razie tutaj chowamy. I co? I bierzemy następną
I bierzemy następny tam, tak? No, to będzie sobie tutaj zakres montażu. Fajnie to jest wszystko opisane. Bierzemy kolejną. No i dobra, mamy gazetkę numer 4. Tutaj mamy o Mustangu Boss 351. No, można się troszkę dowiedzieć tej historii. O, i teraz mamy lewe drzwi. Tutaj mogą być problemy. Z tego co słyszałem, mogą być problemy. No ale zobaczymy. Nie nastawiamy się negatywnie. Ja myślę, że u mnie będzie wszystko działało. I tak myślę, że będzie. Patrzymy, co tutaj mamy. Klamkę. O właśnie. I tutaj już się przydadzą chyba. No ja niestety nie mam. Gdzieś miałem, znaczy się, ale nie wiem gdzie. I tylko mam z takimi ząbkami. No ale może się uda. Może się uda, może coś tutaj nie poniszczymy. Pyk, pyk, pyk. Tutaj słyszałem, że niektórzy smarowali. O, że coś tutaj, bo tutaj ten mechanizm ma działać. I to są małe elementy. No ale co? Bierzemy się. Bierzemy się. Ja wam powiem, że to jest moja pierwsza przygoda z takim modelem. Może otworzymy tutaj, żeby tam nie uszkodzić tych drzwi. Zawsze coś takiego może i chciałem, ale to było drogie. Tak mi się przynajmniej wydawało, że to jest drogie. I mi było szkoda na to pieniędzy. A teraz stwierdziłem, że zaszaleję. Raz się żyje, trzeba spełniać swoje rzeczy. Ja nie zażywam żadnych używek. Nie piję alkoholu już od 5 lat. Za chwilę będzie. Nie palę. Nic tam innego sobie nie ten. Fajnie sobie żyję. Dzięki temu. Dużo lepiej niż jak spożywałem piwko. O. Dobra. Otworzyliśmy. I tutaj mamy. Tak to wszystko wygląda. I tutaj mamy PS09, PS12. Właśnie, bo tutaj są różne. Jak odkładamy śrubki, DS13. Bo to już widziałem jak w Junaku. Po prostu w Junaku też są różne śrubki. O. Matko, coś mi się tutaj... W Junaku też są różne śrubki, i tylko że tam są takie w woreczkach fajne karteczki jakby z nazwą tych śrubek. Tutaj nie ma, tutaj trzeba będzie zachować, jeżeli też jest taka opcja, że po prostu przychodzi więcej tych śrubek, że trzeba będzie właśnie, albo będę musiał takie pudełeczka sobie pozbierać. Ja mam jakiś taki nawyk, że słuchajcie, jak palę w kominku, to zapałkami rozpalam. Jakiś mam taki, nie wiem, z dzieciństwa były te zapałki. O, a tutaj mam od Junaka, sobie zrobiłem znowu takie pudełko na te śrubki, które zostają. I tutaj zobaczcie, jak to jest fajnie opisane. Jest AP, AM, SM. I to sobie tak tutaj zrobiłem. I chyba, że tutaj też te śrubki będę wrzucał. Jest dużo tych przegródek, więc może sobie zrobię też tutaj zakładkę do śrubek, do fordowskich rzeczy. No i dobra, i co? Wyciągamy. Ła! Wszystko tu mi poleciało. Może to damy do góry, ale wyciągamy. Patrzymy, jaki tu jest stan tego. Nie no, piękny. Nie ma żadnych ubytków, jak tam niektórzy pisali. Fajnie lakierowane, metalowe drzwi. To jest jakiś znal. No i dobra, i lecimy z koksem. Patrzymy tak. Umieść wkładkę bębenkową w najniższym z 3 otworów po zewnętrznej stronie drzwi, jak pokazano na rysunku. Włóż ją do końca. Odwróć drzwi od wewnętrznej. Zamocuj wkładkę bębenkową za pomocą śrub PS12. To tak, sobie zobaczymy PS12 śrubki. Przygotujemy. Tutaj mamy 2 śrubki. PS12. Ja sobie gdzieś tutaj wyjmiemy. Ważne, żeby to robić bez nerwów, spokojnie, z dobrym nastawieniem, bo to ma być dla nas przyjemność. To ma być przyjemność, fajna frajda. I co tutaj mamy? AG. AG, czyli umieść wkładkę bębenkową. Gdzie ta wkładka bębenkowa jest?
Aha, to jest tutaj. Taki mały bajerek. Wkładka bębenkowa. W najniższym z 3 otworów. Dobra, mamy tu taki malutki pizdryczek. I tutaj on z jednej strony jest płaski. I ten płaskim mamy zrobić do dołu. O, a tymi moimi palcami dam radę. To jest taka mała zabawka, dlaczego tutaj na pewno będą potrzebne pinsety. No ja niestety właśnie mam tylko taką... Będę musiał dokupić sobie zestaw pinset i może to zrobię dzisiaj nawet. O, dobra. Tutaj mamy to już na miejscu. I teraz weźmiemy sobie śrubkę i tutaj w tym najmniejszej dziurce hop. Teraz to przykręcimy. O. No. Coś się to kręci w koło, no dobra. Jest ok. No i dobra. I to mamy krok. Odwróć drzwi, zamocuj wkładkę bębenkową. Aha, zamocuj wkładkę bębenkową. Coś tu trzeba było przykręcić jeszcze innego? No nie mówcie, nie. Dobra. Jest chyba ok. Najwyżej się będziemy martwić później. Lucek, co ty mi tutaj? Lucek już jak zwykle do kartonów chce włazić. Nie ma włażenia. Uciekaj. Teraz bierzemy sobie lusterko. Mamy lusterko i tutaj mamy na lusterku wycięcie. I teraz bierzemy część A1. To jest to. To jest to. I teraz to wycięcie tu wchodzi tak. Pięknie. Tak. Pięknie. I teraz PS09 śrubka. No i tu mamy PS09. Weźmiemy sobie jedną. Hop, hop, hop. A, tutaj jest jeszcze od razu też schować PS12. Tutaj bałaganiarstwo nie popłaci, bo później jak sobie gdzieś tam te części zagubimy, będzie problem. Tak, to będzie tu, to będzie tu. Hops. I przykręcamy to. Odwróć zespół lusterka, zabezpiecz połączenie za pomocą śruby, tak. I teraz co? Wciśnij lusterko wsteczne. Gdzie tu mamy to lusterko wsteczne? Gdzieś tu. A, tutaj jest. Tylko teraz zobaczymy, czy na pewno. Ja to mogłem jeszcze odwrotnie to chyba złożyć, ale nie, chyba jest tak jak tutaj. Jak wcisnę lusterko, to już później może nie być odwrotu. Ale to będzie sobie jakoś tak. Hop. No to chyba dobrze, nie? Chyba dobrze. Dobra, więc wciskamy teraz. Jeszcze folijka jest na... O.
I lusterko mamy gotowe. Dobra, kolejny krok. Teraz znów pracę nad drzwiami. Umieść klamkę drzwi 4H, czyli tu mamy drzwi. Umieść klamkę. Klamkę mamy tutaj. Klamkę mamy tutaj. I jak tu mamy? Gruby, cienki. Ok, czyli tu jest gruby, tu jest cienki. Tak to wygląda. I co? Umieść uchwyt na miejscu, obróć drzwi do góry nogami, zamocuj uchwyt od wewnątrz za pomocą śruby PS09. Dobra, sobie tu otworzymy to i patrzymy śruby PS09. Mamy tutaj dwie śrubki. Pyk. Odwracamy klamkę. Odwracamy klamkę. Gdzie one tutaj są? Tak, tu i tu. Tak, ale to jest chyba tylko jedna śrubka. Napisali. Tak, tylko jedną śrubę mocujemy tutaj, gdzie jest ta grubsza część. Ok. Mamy już ładnie klamkę. I teraz patrzymy. Aha, czyli tą PS09 sobie schowam jeszcze, żeby za chwilę tego nie szukać. Tutaj nie ma co się śpieszyć. Powoli korzystać. Im dłużej będziemy skręcać, tym więcej czasu mamy dla siebie. Umieść lewe ramię lusterka w otworze w górnej części drzwi. Ustaw ramię tak, aby lusterko wsteczne było skierowane w stronę klamki drzwi. Odwróć drzwi i od wewnątrz przymocuj ramię lusterka do drzwi za pomocą dwóch śrub DS13. Tu mamy śrubki DS13. Otwieramy je sobie. I sobie je tutaj kładziemy. I bierzemy teraz lusterko. Aby wsteczne było skierowane w stronę klamki drzwi. Tak? Czyli mamy, żeby było skierowane w tą stronę. I tutaj mamy dwie dziurki, do których idą śrubki. Jedno. I druga. O, chyba coś inna końcówka. Dobrze jest mieć kilka różnych śrubokrętów, no bo to jak są różne śrubki, to mogą być różne otwory. No, trochę się jeszcze... No i dobra, lusterko zamontowane. I teraz mamy kolejny krok. Umieść wewnętrzny kołnierz zamka. Tu mamy wewnętrzny kołnierz zamka, czyli to. Zwróć uwagę, że kołnierz jest asymetryczny, a jego dwa końce mają różną wysokość. Tak? Różną wysokość? Faktycznie. Tutaj jest ten. Umieść go tak, aby leżał płasko po wewnętrznej stronie drzwi. Przymocuj kołnierz do drzwi za pomocą dwóch śrub DS13. No i teraz patrzymy sobie, jak to ma być. Aha, tu jest to niżej, czyli jak tu mamy ten większy bok, to sobie tutaj dajemy na dół. O, i jest ok. No i dobra, i DS13, czyli to są te śrubki, które przed chwilą lusterko mocowaliśmy. Niech tutaj wyjdą, hop, hop, hop. Dobrze, że on jest w takiej tej skali
dosyć dłużej, bo to będzie bardzo duży model, bo strach się bać, jakby to było mniejsze i jeszcze mniejsze śrubki. Znaczy mniej pewnie by było elementów ruchomych, albo jeszcze mniejsze po prostu te wszystkie rzeczy. To przykręcamy. Dobra. I co dalej? Umieść przycisk zwalniający drzwi. Przycisk zwalniający drzwi A4C w szczelinie po wewnętrznej stronie drzwi. Wsuń go do oporu. I zobaczymy, który to jest 4C. Aha, 4C, czyli to jest takie coś. Takie coś. Wsadzamy to w ten sposób. Ups. No i mamy. I co teraz? Włóż długi koniec pręta zamka. Tutaj mamy pręt zamka. Hops. Włóż długi koniec pręta zamka do sprężyny mechanizmu drzwi. Mamy długi koniec. Mamy sprężynę. No i dobra, to zrobiliśmy. I teraz tak, włóż koniec pręta ze sprężyną do wewnętrznego kołnierza zamka. Do wewnętrznego kołnierza zamka. Czyli tutaj. Tak. Krótki koniec pasuje do wycięcia boku drzwi. Umieść mechanizm otwierający AE tak, aby obejmował krótki koniec bolca. Ops, o, udało się włożyć. Nie. Jeszcze raz. Tu wiem, że dużo osób miało problemy właśnie z tym otwieraniem. Dobra. I co teraz? Przymocuj mechanizm do drzwi za pomocą śruby DS13. DS13, dobra. I teraz mamy ten mechanizm tutaj. OK. I zaraz się okaże, drodzy widzowie, czy to będzie działało. Czy wszystko zrobiłem? No tutaj jest fajnie, że jest ta instrukcja krok po kroku z obrazkami. Tak. Aż trzeba dokręcić, bo odskakuje. O. Dobra. I jeszcze widzę, że jest zapas do dokręcenia. To trzeba z wyczuciem. Dobra, już się nie rusza. Tak, bo tutaj nie ma więcej. Ale to będą się drzwi zamykały, a tu możemy nacisnąć, pyk. Naciskamy i się otwiera. Super. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tutaj jest przycisk. I drzwi się nam będą otwierały. No i super, fajnie, bo tutaj dużo ludzi właśnie pisało, że były jakieś z tym problemy. Tu się wszystko... Tak? Aha. No, tutaj widzę, że za którymś razem, jak już tak, to wchodzi i nie wychodzi, więc trzeba... No ale z drugiej strony, no tutaj to wszystko działa, więc no... O. Ja się tego nie będę czepiał. Też nie będę przecież codziennie tego, to nie jest auto, w którym będę otwierał te drzwi non-stop. A to jak się tutaj... O... Może trzeba nasmarować. O,
albo po prostu strzelić i wychodzi. No dobra. Mamy drzwi i patrzymy, co mamy dalej do składania. Słuchajcie, numer 5. Mamy numer 5 i tu mamy oparcie lewego przedniego siedzenia. Szykuję sobie już tam dalej różne rzeczy, ale tutaj sobie wsadzę te śrubki, które tu jeszcze zostały. Tutaj DS13 w tych woreczkach, niech sobie będą, bo one może później będą gdzieś tam potrzebne. Niech lepiej sobie będzie zapas. Dobra, to chowamy. I tak, i mamy piątkę. Mamy piątkę, zobaczymy. Numer 5 i znowu mamy śrubki. O, tutaj mamy gąbeczkę mięciutką. I tu mamy taki ala Sky, skóra, coś tam, nie taka guma, ale z taką fakturą nawet fajną. No i mamy to. No i tutaj jakieś chromowane rzeczy. I patrzymy, co my mamy robić. Przygotuj oparcie, czyli to. Przygotuj ramię oparcia lewego, czyli to. Pewnie to trzeba tu wsadzić. I lecimy dalej z koksem. Zamontuj ramę oparcia, jak pokazano na rysunku. No i dobra, fajnie to weszło. Nawet sprytnie. Włóż środkową listwę oparcia. A, bo to jeszcze będzie taki bajerek. To chyba wkładamy sobie tutaj. Tak. Tu jest jakoś nie. Po prostu to wciskamy. O, i tu będzie w oparciu taki ho. No i to wkładamy w którą tylko stronę? Chyba tak. No i co? I to mamy przykręcić. Umieść poszycie oparcia, zidentyfikuj 4 punkty mocowania i umieść tapicerkę na miejscu. Czyli przykręcamy. Śrubek jest 5, dziurek jest 4, czyli też jest ta zasada, widzę jak w Junaku, że dodają więcej. To dobrze. Nigdy nie wiadomo, czy tam wszystkie będą działały. Jest pewnie taniej im wysłać po prostu więcej, niż później dosyłać. No i co? No i skręcamy. I zaraz pewnie w kolejnym numerze będzie. No to jest jedynie to, że właśnie każdy numer jest, wiadomo, 120 numerów i w niektórych jest jakaś jedna mała pierdółka a już jest osobny numer, osobny zeszyt i osobne opakowanie. No ale co zrobić? No taki jest model biznesowy. No ale fajna przyjemność. Tam widziałem, że na grupie już są też osoby, które chcą kupić gotowy model, złożony od kogoś, więc to też jest pomysł, że można sobie poskładać, bo największa frajda jest myślę, że ze składania właśnie, a nie, że no sam model też będzie fajny, jak tam będą różne. O, Grzesiu tam paczki robi. Więc Grzesiu, a ty dzisiaj kawy nie robisz? Co? Kawy dzisiaj nie robisz, bo nie ma z tego odgłosu. I mógłbyś zaprezentować odkurzacz, bo wczoraj składaliśmy odkurzacz. O. Dobra, co, pijesz kawę? I patrz. Ja piję, no. Piję, bo lubię.
Lubię, bo piję. Możesz zrobić, no. Ja tak aktualnie wstawałem do... Ja jeszcze dzisiaj nie wypiłem. Chyba że zrobię u siebie. O, tutaj mamy legendę Forda. Wypiłeś moje. No właśnie, to się napije twojej, no. Z Grzesiem tu mamy fajnie, wesoło. O, Mustang Mach 1. I tutaj mamy numer 6. Mamy coś takiego, reszta część fotela. Otwieramy to sobie. Pyk, pyk, pyk. Wczoraj na tym targu staroci powiem wam, że tego Walkmana żałuję, że nie udało mi się kupić. Bo tak myślałem sobie ostatnio te kasety, ja już odkopałem swoje, jakieś tam jeszcze inne pokupywałem i myślę, że fajnie by było sobie gdzieś tam pojechać, przejść się na spacer z takim kaseciakiem i posłuchać. Dobra. To idzie na plastik. No i co? Co my tu mamy? Mamy takie coś. To jest 6C. Zewnętrzna powłoka oparcia fotela. Aha, czy to było chyba... To było oparcie? A, i to będzie tak. Dobra, dobra. Ale lecimy po kolei. Przygotuj ramę. Ale to fajne, ciężkie dosyć. Ramę podstawy lewego fotela i podstawę przedniego fotela 6B. No i dobra, i to pewnie wchodzi sobie tak. Pyk, pyk, pyk. Ja się za troszeczkę bałem właśnie, mówię, czy ja dam sobie radę. O, cześć Edi. Się zastanawiałem, czy dam radę sobie z tym poskładaniem. Witam, cześć, cześć, cześć. Nagrywa tu się, proszę pana. Cały czas tu się, nie wiadomo, kiedy tu się nagrywa, kiedy się nie nagrywa. No i dobra. Teraz to chyba wchodzi tutaj, w dziurki. O. Tak? Dobrze mówię? Tutaj mamy L-kę napisaną. Wkładamy sobie tu. Teraz tu oginka przyszła i strasznie miauczy. Ona jest tak uciążliwe i to miauczenie. I teraz co? Teraz to powinno chyba wyjść tutaj w te dziurki. O, teraz chyba to tutaj doszło. Dobra, druga strona. O, bo to jest jedyny problem, że to się nie chce tu wejść. Więc to chyba trzeba właśnie potraktować delikatnie śrubokrętem. Tak mi się zdaje. No bo nie sądzę, że to ma wychodzić na zewnątrz. Boże, ale tam ta kawa się piszczy. No dobra. Jest chyba ok. I teraz tak. Na koniec wyjmij komplet oparcia przedniego. Aha, tu się coś dokręca? Nie, tu się nic nie dokręca. Mamy to. Mamy to. I co? Zidentyfikuj 3 punkty mocowania. Są, w których kołki na oparciu pasują do otworów w słupkach. Dociśnij te części do siebie. No i dociśnij. Tak wyglądają dwie części. Podstawa oparcia lewego przedniego fotela po zakończeniu tego etapu. No i jest. Jest fotel. I tu mamy. Tu to trochę odstaje. No ale zaraz się okaże, o co tu chodzi w kolejnym pewnie etapie.
bo tutaj mamy numer 7. Numer 7. I dobra, mamy numer 7. Wyścigi Mustangów. Historia Shelby'ego. O, też nie wiedziałem właśnie, o co chodzi z tym Shelbym. A tu mi wszystko weszło. O, co? To jest mocna. Mocno? No to dobrze, ja słyszałem, jak ją Spróbuj. robisz. To się nie śmiej z mojej kawy. Nie, no dobra. No, fajna. Nie, ale dobra czy... Nie, no dobra, dobra. Co to za kawa? No dobra, twoja. Moja? Bo mi się tamta skończyła i kiedyś dałeś mi. Nie wiem co to było, nie Aha. zwróciłem uwagi, bo okulary noszę. Czy dałeś mi, bo przeterminowana była? Czy... Panie, jak takie pomówienia to są naprawdę. Obrażam się. Nie, dobra jest. Nie, no dobra, no. O, no ja tu sobie składam, widzisz. A co ty składasz? Składam, no o, w te Aha, fotele teraz. Fotele, wspornik podstawy lewego Mustanga, widzisz. Jak będziemy składać później Poloneza, to już będziemy wiedzieć, jak się składa. Znaczy, no, Tego poloneza rozkładamy? no będziemy coś tam robić z nim, nie? Malować go będziemy. Na Hot Wheelsa. O, Nie no ładnie, te barwy co mi wysłałeś, to no. ładnie wygląda. Pisałem takie w sztuczną inteligencję, żeby mi zaprojektował Poloneza malowanie. Zobaczcie tutaj gdzieś. Co wymyśliło, to oczywiście Polonez tak wygląda w oczach sztucznej inteligencji. Jeszcze muszę się trochę poduczyć. No ale dobra. Tu mamy przesuwanie chyba fotela, tak? No i teraz patrzymy. Krok 7.1. Wyjmij zespół podstawy lewego przedniego siedzenia. No i mamy tutaj, tak? Mamy to. No to trochę tutaj jakoś im to nie wyszło, że to nie wchodzi. Dajcie znać, jak składaliście, czy to Wam też tak sprawiło taką trudność, no ale okej. Oraz oparcie. Dobra, zwróć uwagę, że punkty mocowania znajdują się na różnych wysokościach. Na różnych wysokościach. Zaraz zobaczymy, jak to ma być. Aha, bo to będzie pewnie jakoś tutaj tak. Tu jest tu, to jest tu. No dobra, zwróciliśmy uwagę na to. I teraz co? Umieść obicie podstawy przedniego siedzenia wewnątrz podstawy lewego przedniego siedzenia. Aha, i to chyba grubszy koniec, a tu płaska strona. No i wszystko to mamy narysowane. Czyli grubszy koniec obicia znajduje się z przodu, a płaska strona jest skierowana na zewnątrz. No to jest jakoś tak rozsądnie. Dobra, wsadzamy. Obicia powinien znajdować się poniżej krawędzi. No i jest. I teraz następny krok to sprężyny. Mamy sprężynki i te sprężynki wsadzamy tutaj. Tak. I co mamy? 4 śrubki PS14. Ja już tak długo to już u mnie leżało, przez to, że byłem na wczasach, to podejrzewam, że za chwilę przyjdzie kolejna paczka. O, no i jest, i pięknie, i fajnie weszło. No i co? I teraz to przyczepiamy. Teraz to przykręcamy. Ale fajnie, powiem. Czekajcie, która jest godzina? 9:13. 9:13. Ja jeszcze dzisiaj zdążę, myślę, że pojechać na basen. O. Cieszę się, że mam taką możliwość, że jakby właśnie troszeczkę wyhamowałem i trochę odpuściłem tematów. Ja robiłem kiedyś dużo zlotów motocyklowych, ale no niestety z tymi polskimi gminami jest tak, że często po prostu nie doceniają imprezy albo właśnie wolą gdzieś tam jakiś zorganizować festyn
niż zrobić fajny zlot, więc stwierdziłem, że ja się tam nie będę ścierał i tam sobie po prostu ograniczyłem się, przeniosłem w jakieś tam inne rzeczy, robię. Przemyślałem sobie wszystko na spokojnie, co mi przynosi pieniążki. Też spore, a nie muszę po prostu tyle czasu, zaangażowania i nerwów poświęcać, co przy zlotach motocyklowych, no bo to jest klient specyficzny. O, dobra. No i mamy, patrzcie, mamy to. I teraz tak. Teraz. Nie. Mamy pierwszy błąd. To już trzeba było to chyba tu przyczepić. Panie Marcinie. Tak, tutaj ominęliśmy ten krok. Sobie gadu z wami, a tutaj ważną rzecz. I nikt mi nic nie mówi, no. Nikt na czacie nie napisał. A może napisał? Dobra. To jeszcze raz ściągamy. To sobie tutaj zakładamy. O, dobra. Jest i teraz, proszę Państwa. Tutaj, żeby to weszło pod to weszło pod to. I tego czasami warto się zatrzymać, zastanowić, pomyśleć, ale żeby pomyśleć, to trzeba mieć głowę właśnie taką otwartą, spokojną, bo często w biegu robimy coś z przyzwyczajenia przez wiele lat i nie zastanowimy się, że coś robimy może bezsensownie, albo a czasami warto pozmieniać różne rzeczy w życiu. Ale jak mamy właśnie oszołomione, bo mamy ciągle gdzieś tam zabite, właśnie ja miałem chyba tak sobie myślę, że miałem tym alkoholem zabitą głowę i nie umiałem się wyciszyć i sobie pomyśleć, przemyśleć, dać czas niektórym sprawom. Dzisiaj powiem Wam, a w zasadzie wczoraj podjąłem też pewną decyzję, bo przygotowuję teraz zlot w Łebie. Zlot motocykli, samochodów amerykańskich, też amerykańskich. Kiedyś robiłem jako to osobno, a teraz połączyłem. I rozmawiałem z kilkoma kapelami. Już nawet dogadałem kwestie finansowe. I wszedłem na etap umowy riderów, czyli to, co trzeba jeszcze tam dodatkowo zagwarantować, i się okazało, że niektóre zespoły sobie wymagają na przykład 9 pokoi jednoosobowych plus dwójki plus coś tam. No a w Łeba to jest taki czas, sierpień, no nikt nikomu nie wynajmie pokoju na jedną dobę. O, tutaj coś jeszcze trzeba przykręcić. No i to jest problem, dzwonienie, załatwianie. Ja już miałem jakby z gwiazdami przygody i już kiedyś sobie powiedziałem, że nigdy więcej. I co? Tak ma być? Tutaj jest taka dziurka. Czy tutaj coś nie weszło? Teraz zobaczymy. I słuchajcie, wczoraj podjąłem decyzję, że jednak z niektórych zespołów, które już myślałem, że będą grały, po prostu rezygnuję. Po prostu rezygnuję, bo nie chcę mieć znowu problemów. Problemów z takimi różnymi rzeczami. Ja wolę tak, złożyłem propozycję, albo jeżeli tam dodam, nie wiem, na nocleg 1000 zł powiedzmy, czy 1,5, i ktoś sobie ogarnia ten nocleg, nie, albo wraca do domu, albo ma opcję pola namiotowego, no to ok. A jeżeli dalej są jakieś tam
wymagania, to niestety dziękujemy i jakiś inny zespół zagra. O, i mamy. I trochę powiem Wam, że zeszło mi ciśnienie, bo sobie dałem też coś takiego, 15-lecie, muszą być nie wiadomo jakie zespoły, a tu nie muszą, gówno prawda. Będą takie zespoły, żeby fajnie grały i nie było właśnie tych problemów, bo to, co też myślę, że jest dla mnie ważne i dlaczego jeszcze organizuję ten zlot, to jest to, że jakby staram się coraz mniej ograniczać stres i różne problemy. A jeżeli, no tutaj niestety tak samo, no, wsparcie gminy jest minimalne, no nie przeszkadzają zazwyczaj. I to już jest bardzo duże wsparcie, ale jakie takie, żeby się zaangażowała gmina, no to niestety, nie wiem, promocja, niestety z tego się nie można doprosić, bo to, nie wiem, niektórzy uważają, że właśnie, nie wiem, zarabiam i tak pełną kasy, więc mogę sobie... A ja mówię, no kto komu zabrania? No proszę, też zorganizujcie coś fajnego. Możecie też zarabiać, nie? Czekajcie, to sobie tutaj wkładamy, czy jak to wkładamy? Odejmij lewą szynę. Czekaj, wyjmij lewą szynę przedniego siedzenia z dźwignią regulacji oznaczoną literą L. No i dobra, mamy. 2 stworznie na szynie pasują do otworów na wsporniku. Wciśnij szynę tak, aby dźwignia znajdowała się z przodu siedzenia. Aby się znajdowała z przodu siedzenia. No dobra, no to jest. O. Tutaj i tutaj mamy 2 dziurki. Ops. I jest dźwignia, jest szyna. Dobra, i co? I zaraz będzie druga pewnie szyna. I mamy szynę R. Prawa szyna oznaczona w środku po prawej stronie wspornika. Wciśnij stworzenie szyny w pasujące otwory. Nie ma, mam nadzieję, że tutaj znaczenia, czy to jest lewa, czy... O. Jest, tyle samo wystaje, więc jest ok. No i co? Tak wygląda lewy przedni fotel po montażu. Sprawdź, czy oparcie można przesunąć lekko do przodu. No można. No i mamy. I piękny fotel. Jest piękny fotel. No tu jeszcze będzie fajna kierownica, będą pedały, wszystko. O, ale piękne. Piękne są te Fordy. No i podjąłem taką decyzję, że słuchajcie, no to nie jest też główna jakby atrakcja i ja nie będę jakby zakładnikiem też zespołów i tam, no nie wiem, jak idziemy gdzieś do pracy i bierzemy jakąś kwotę pieniędzy, no to jeszcze nie wymagam dodatkowego, że gdzieś jadę i jeszcze chcę mieć nocleg, tylko sobie sam zazwyczaj ten nocleg ogarniam, no ale wiadomo, jak gmina organizuje, to gmina zapewnia wszystko. Czyli może latać, no bo taka pani Krysia sobie za to odpowiada i tylko tym się zajmuje. O. A tu jest zlot motocyklowy i mamy troszeczkę inne warunki. No i dobra, i co? Mamy panel wewnętrzny drzwi. Także całe szczęście, cieszę się, że jakby ja tutaj nie mam żadnych osób nad sobą. Ja tutaj za wszystko odpowiadam przy tym zlocie i przy tej imprezie. Od tylu lat jakiegoś mam nosa takiego, że jakby to wszystko, to co sobie zaplanuję i to co myślę się udaje, jest ok, więc muszę zaufać swojej intuicji. I właśnie chwilę jeszcze poczekać. Dobrze, że poczekałem z ogłoszeniem tych zespołów. O. Bo to jednak nie wszystko. Czasami się coś robi, nie? Idzie się po trupach, byleby tylko coś tam, co sobie założyliśmy, osiągnąć. No ale no nie zawsze tak. Nie zawsze tak trzeba, bo no czasami to po prostu przez to dostajemy po tyłku. Bo sobie coś założyliśmy w głowie i jak już nie idzie po naszej to się denerwujemy
bo coś nie wychodzi po naszemu. No ale to takie jest życie. Bardzo często nie jest po naszemu. No i trzeba jakby to zaakceptować. Zaakceptować, a nie z tym walczyć, bo walka doprowadza do tego, że tylko się zniechęcamy, obrzydzamy sobie, a ja jak po prostu zobrzydzi mi się ten zlot w łebie, to no, przestanę go organizować. To nie jest tak, że on będzie zawsze, bo kiedyś pewnie się skończy ten zlot. A póki mi to sprawia przyjemność, póki jest dobra zabawa, póki są tacy zlotowicze właśnie, którzy przyjeżdżają i właśnie ten klimat, który uwielbiam, i stare motocykle, i stare Amerykańce, to jest super sprawa. Dobra, nie bajdurzymy, patrzymy co my mamy tu złożyć. Przygotuj chromowane wykończenie panelu, drzwi wewnętrznych i panel wewnętrzny. Spójrz na rowek w panelu, do którego pasuje listwa. Zidentyfikuj, gdzie 4 puste kołki listwy są włożone w pasujące otwory w wyżłobieniu, jak pokazano na rysunku. No i dobra, bierzemy sobie tutaj te drzwi. Tutaj mamy bolec jeszcze nawet. I bierzemy sobie to. No i co? I to chyba wkładamy, tak? Dopasuj chromowaną listwę do wyżłobienia. Odwróć panel i od wewnętrznej strony przymocuj listwę za pomocą 4 wkrętów PS12. PS12. A zobaczymy, czy my mamy jeszcze PS12 gdzieś tutaj. Mamy tu PS12. Mamy jeden. PS12. Tego sobie wyjmiemy. I resztę tutaj. 4 wkręty. Aj. Czyli tutaj stąd 3. O. Ale no mówię, no dopóki są tacy fajni ludzie, którzy przyjeżdżają na ten zlot, to naprawdę chce się to organizować. Wiadomo, że zawsze gdzieś tam się hejterzy znajdą, ale hejterzy zazwyczaj są to są takie osoby, które na ten zlot nie przyjeżdżały i o tym zlocie za wiele nie wiedzą. Albo jak tam widziałem, niektóre kanały się wypowiadają o zlotach, że właśnie jak wygląda, no ale nie były na tym zlocie. To jest troszeczkę inny zlot. Niektórzy to nazywają ciechocinkiem, bo na przykład nie można jeździć po terenie wieczorem. Nie można pałować. To już mi się nie podoba, no. Ale innym się podoba. Innym właśnie to się podoba, że to jest wyróżniające, że tutaj nie ma samowolki. O. Ja już miałem dość jeżdżenia po komisariatach, jak robiłem jeszcze z klubami zloty. O. Pyk, ale fajnie to się dokręca. Nawet lepiej, że to jest skręcane, niż jakby to miało być, nie wiem, sklejane. To wszystko na śrubki. Ile kilogramów śrubek tu będzie też? Będzie w ogóle bardzo ciężki ten model. No i dobra, gdzie tu jest ostatnia? Ostatnia mamy tutaj. O. Myślę, że na ten, bo to była wersja prenumeraty na 2 lata i na rok. Ja wziąłem właśnie na rok, żeby to było szybciej. No ale można też na dłużej, wtedy na spokojnie się, nie? Przychodzi paczka, kilka jest numerów, skręcamy sobie. Dobra, teraz weź uchwyt otwierania drzwi. Jest uchwyt otwierania drzwi. Coś tu jeszcze było? No gdzie tu mamy taki uchwyt otwierania drzwi? Wyrzuciłem już do plastiku, nie wyciągnąłem, także trzeba wszystko przepatrzeć dobrze. Trzeba wszystko przepatrzeć. Ok, no i wracamy tutaj. Mamy to. I co? Wkładamy tą rączkę.
tutaj. I dociskamy tutaj PS11. PS11 to są takie śmieszne. To są takie śmieszne ośrubki. Boże, co to się dzieje? Oj, przychodzą, nie wyciszyłem telefonu. I to właśnie co chwilę jakieś powiadomienia, rozpraszacze. To nie jest fajna sprawa. Jeszcze raz tutaj sobie to... Jak to mamy? Wejść ma tutaj? Nie. Wejść ma tak. Dobrze. Ma to tak wejść i to mamy tu przykręcić. Ale jest właśnie to, że czasami coś się robi i tutaj tych powiadomień z serwisów, z Facebooka, z YouTube'a, to niestety trzeba sobie zrobić czasami. I tak samo, nie wiem, jak czytam książkę, to staram się też ten telefon gdzieś odłożyć, no bo to jest masakra niestety w dzisiejszych czasach. O, co? To ma tak do góry przechodzić? Teraz zobaczymy. Weź uchwyt, umieść, zatrzaśnij uchwyt na miejscu i zabezpiecz go śrubą. Zatrzaśnij. No a tam nie było można zatrzasnąć. Jeszcze raz spróbuję odkręcić. No nie, tutaj nie ma nic do zatrzaskiwania. No ale dobra, dokręcamy. I teraz tak, aha, to ma być właśnie na dół. Uchwyt nie musi... Aha, nie dokręcaj zbyt mocno śruby. Uchwyt musi mieć możliwość poruszania się, aby imitować otwieranie. Dobra. Umieść komorę w obudowie po wewnętrznej stronie panelu. Należy pamiętać, że uchwyt musi przechodzić przez prostokątny otwór po lewej stronie. Po lewej stronie. No i zobaczymy, gdzie to ma sobie przechodzić. Aha, ma to być tak. Tutaj. Aha, i to będzie tutaj sobie tak to robiło. No i dobra, i czym to przykręcamy? PS11. Tu mamy PS11. Tak? Dobrze? Patrzymy? Nie, tu było PS11. Dobra, to lecimy dalej, zobaczyć. PS11 to jest z tym kołnierzem śruba. I teraz na kątniec przymocuj drzwi za pomocą dwóch śrub PS05. PS05. Ja sobie zobaczę, czy mam już PS05. Nie, to są nowe śrubki. Tych 05 jeszcze nie miałem. Więc otwieramy. O, to sobie zostawiamy i przykręcamy. O, ale tutaj dzisiaj sprawnie to idzie. Jak na razie, czekajcie, nastawiamy sobie tutaj. Pyk. O, jest. Druga. Fajna zabawa, powiem wam, że warto. No. Ja sobie pomyślałem, no bo wiadomo, ten model wychodzi z 6000. W kiosku kupując to wychodzi chyba z 8000. Albo tu 5000 w prenumeracie, no już nie pamiętam. Jakoś tak. No niby się wydaje dużo, ale z drugiej strony, czy ja mam na siebie żałować pieniądze? A druga sprawa, że sobie sprzedaję różne rzeczy, które mi zalegają, a mam pełno różnych fantów. No właśnie, które mam i które mogę się nich pozbyć. No i super, no i to by było na tyle z panelu drzwi. Zobaczmy sobie do końca jeszcze gazetkę. Tu jakieś wyścigi, to mnie nie interesuje. I mamy gazetkę numer 9. Mustang w NASCAR. I mamy znowu oponę. Opona przednia. To już temat znany z ostatniego odcinka. O, ja wczoraj, tam 2 dni temu składałem Junaka, to
to z junakiem sobie odkładałem, bo to jakoś tak bardziej, no nie wiem, ten junak mi bardziej w głowie siedzi niż ten Ford. Więc tu jakby ktoś chciał takie gadżety, to mogę komuś oddać, jak ktoś chciałby, zbiera. A jak nie, to pójdą na makulaturę. No i dobra, i co tu mamy z tą oponą? Jeszcze raz. Włóż jedną z wewnętrznych części. Obojętnie którą? Chyba obojętnie. Zaraz zobaczymy, jak tutaj w tą oponę to wchodzi. Oj, jeszcze teraz widziałem, no wcześniej był Polones, był też Żuk, ale jakoś wtedy mnie to nie wzięło A w sumie szkoda, bo teraz i przygoda taka, że sobie nagrywamy. Jest jakiś filmik. A teraz zobaczymy, czy to teraz tu wejdzie. Jak ja to wtedy wciskałem? Tą oponę. Następnie włóż drugą wewnętrzną część do wolnej połowy. Może od drugiej strony. Łyżki może by były potrzebne do zakładania opon. Trzeba rozciągnąć chyba. No jest tu trochę z tym zabawy, że oni zrobili jeszcze takie coś. Czekajcie, może to najpierw naciągnąć jakoś. Ja już nie pamiętam, jak tam to wchodziło. Ja wiem, że też w ogóle niektórzy sobie pokupowali już po 4 koła. Te w kioskach, one chyba były w tańszej cenie. Gdzieś tam takie koło na wystawę. Żeby sobie postawić. No co za dziadostwo. O dobra, chyba będzie dobrze. A, i poszło. O, no dobra. Trochę zabawy musiało być. No i teraz te kliklaki. Mamy takie kliklaki. O, pyk. Pyk. No i mamy oponkę. No i to kiedyś może to na biało sobie, ale to jak będzie więcej czasu. No i mamy koło Mustang Cobra. Tutaj różne fajne rzeczy. No i dochodzimy do ostatniego numeru. 10. Nie chciałem tego robić też tak na jakichś przyspieszeniach, tylko Mustang Boss. Też nie wiedziałem, że nawet taki Mustang jest. Poczytałem sobie o tym i mamy ostatni woreczek. Właśnie mamy felgę. Jest felga. Przełożymy sobie to koło. Wiadomo, kto ma ochotę, ten ogląda. Kto nie ma ochoty, ten nie ogląda. O. PS05 wsadzimy sobie tutaj. A tu jest ten PS11 chyba. Hops. Odkładamy. No i jest fajna felga metalowa. Super. Tutaj mamy ten znaczek Shelby'ego. Tutaj mamy DS19 śrubki. Wyciągamy. Hop, tutaj wyciągamy te bajery.
Hops. No i co robimy? Aha, i tutaj mamy, tu niektórzy słyszałem, że podklejają to od wewnętrznej strony, ale mi w tamtym po prostu to weszło tak, że tak ciasno, że nie trzeba było tutaj nic podklejać. Zobaczymy, jak to teraz tu wejdzie. No bo ktoś tam napisał, że jak, nie wiem, wskoczy nam, jak tutaj coś wciśniemy, no ale to jest jakoś tak zrobione, że ja myślę, że ja tutaj nic nie będę podklejał. I teraz co my tu mamy? Mamy tutaj taki bajer. Tutaj jest hops. To wciskamy. Wciskamy. I co teraz następna rzecz? Aha, i teraz tutaj przechodzimy do koła. Czyli umieść wewnętrzną część, czyli to umieszczamy sobie tutaj. Czy to musimy... aha, tutaj są te dziurki, więc to musi wejść tak. To musi wejść tak. O, ja tutaj to naciskam i nie... To ktoś musiałby naprawdę Chociaż nie wiem, czy to jest... To tutaj trzyma później? Nie, chyba to nie trzyma. Dobra, i tutaj mamy też takie rowki. Te rowki chyba muszą wejść tak samo jak tutaj. Teraz się okaże. Tak. Hops, tak, dokładnie. No i co? No i teraz musimy to chyba po prostu poskręcać. No dokładnie. Wielkiej filozofii chyba nie ma. Trzeba tylko, tak jak przy dokręcaniu koła, najlepiej po skosie, żeby nie dokręcać tylko jednej śrubki. Tylko najpierw może przyłapać. No, czemu to nie chce się tutaj złapać? Nawet szybko poszło. Powiem Wam, że te 8 numerów myślałem, że to będzie dłużej zajmie. A to jakoś tak sprytnie poszło. Nie wiem ile... Czekajcie, która jest godzina? 9:40. Nie wiem, o której ja tutaj usiadłem do tego tematu. A jak tam, Grzesiu, dzisiaj jakieś zamówienia są? Tak? To co tam robisz? Byś przyszedł pogadać tu, zobaczyć jak tu się składa. Żeśmy rozmawiali też właśnie z Grzesiem o tych zespołach. Czasami jeszcze taki jeden, nie będę mówił Wam nazw, bo to też nie o to chodzi, żeby tam kogoś oceniać. I wiadomo, no zespoły są przy każdy, jak jest do czegoś przyzwyczajony, to będzie tam sobie chciał, żeby było tak, jak się do czegoś przyzwyczai. Tak jak się, nie wiem, przyzwyczajemy do tego, że mamy łazienkę, no to bez łazienki już nie. Do dobrego się człowiek przyzwyczaja. O. Poskręcamy to. Nie wiem, czy Wam dzisiaj coś pokażę, coś, co bym chciał sprzedać jeszcze. Ostatnio na odcinku trochę pokazałem rzeczy, się posprzedawało. Fajnie, bo się odgraciłem. Powiedzmy. I zaraz Wam pokażę jeszcze, jakie mam modele samochodów tutaj na półce. O, i się dociska powoli. W kółko lecimy. To już 2 koła są.
Dookoła. Ciekawe, jakie będą kolejne numery. Już chyba niedługo przyjdzie właśnie kolejna paczka. To jest w ogóle gdzieś z Czech chyba wysyłane. O. Pyk. Pyk. Ale fajnie. Wszystko tutaj dochodzi. Taki system w kółku przykręcania myślę, że jest dobry. Jakoś lepiej to idzie mi nawet niż przy tym pierwszym kole. Ona jadła, jak kupiłem im teraz takie paszteciki. O, to jest to. I później taki magnesik jeszcze przyjdzie z logiem. Super. I elegancko mamy skończony. Dzisiejsza paczuszka. O, powiem Wam, że taki też Ford mi się podoba. To jest jakaś druga generacja Capri. Ale fajne. Capri, europejski Mustang. Patrzyłem nawet na OLX-ie, to chyba jedna sztuka tylko jest. Czegoś takiego. O, no i dobra. I mamy, słuchajcie, całe tutaj poskładane. Chyba muszę mieć jakiś oddzielny jednak na te. Oddzielny, jak to się nazywa? Oddzielne pudełko na te gazetki, bo tych gazetek widzę, że jest coraz więcej. Jakiś przydałby się właśnie segregator albo jakieś takie pudełko nawet, nie? Żeby to ta cała kolekcja tych gazetek gdzieś tam sobie powędrowała. O. Tutaj drugie koło. Tutaj miałem Wam pokazać. W ogóle znalazłem taką strzałkę. Ford Mustang to chyba kolega Staszek ze Stanów mi kiedyś wysłał w paczce. No i tu jeszcze znalazłem jakieś takie autka, które gdzieś tam na Świebockim Targu kiedyś kupiłem. Też fajnie, myślę, że to sobie będzie wyglądało. Ale Wam też jeszcze w ogóle pokażę, bo mam trochę mustangowych też rzeczy. Gdzie te Ford Mustangi? Gdzie są Fordowe rzeczy? Tutaj. Ford, gdzie? Aha, bo teraz to żeśmy przenieśli tutaj, nie? A, i tutaj jest, no. Tutaj jest takie. Ja mam sklep, właśnie motozloty.com, możecie sobie wejść. I różne rzeczy z Mustangiem, z Fordem. O, te są fajne, jakieś loga. Tu jeszcze jest ostatnia taka wersja Metallic, specjalna edycja. Jeszcze podobna niebieska była, ale poszła. Bardzo fajna. No właśnie, no bo one się kończą. Aha, tu mamy Ford Track. Tu jeszcze mamy, o właśnie, Capri. Takie różne rzeczy. Ale jeszcze coś przyszło też z Mustangiem takiego okrągłego. Naprawdę, jest tu bardzo dużo w różnych też, w różnych formatach są te szyldy. Ale gdzieś tutaj na pięterku był. Na pięterku. U mnie mi się wydawało, że tutaj coś było z Mustangiem. Zapal światło. O, jest, widzisz? Okrągły taki nowy szyld teraz. Ford Mustang. Jest fajny, tłoczony. I tutaj jest Forda naklejka. I tak to wygląda. Nasz sklepik wesoły. Magnesy. A, i magnesy są Ford. O, jest Boss. No, jest tutaj trochę tego, tylko najlepiej sobie wejść na stronę i wpisać właśnie, nie wiem, Mustang, bo jeszcze mamy takie mniejsze magnesy chyba. Albo i większe, zależy jak się patrzy na to. No i tutaj jest moja stodółka, mój garaż, sklep, miejsce gdzie odpoczywam, gdzie pracuję. A, bo teraz jeszcze przyszły takie, będziemy robić zestawy, papierośnica, zapalniczka. Nie jestem stary, jestem klasyczny, ale tego jeszcze nie ma w sklepie, więc jeszcze trzeba chwilę poczekać. Jeszcze patrzę, czy tu jest coś z Fordem. Tu są bo te takie malutkie.
Tutaj jeszcze też jest coś... O, tu jest Mustang, widziałeś to? Tego nawet nie widziałem. Jakiś Ford Service. Jest tu trochę tych różnych rzeczy. O, tu jest Mustang. Także jak ktoś ma Mustanga, jeszcze mamy kubki chyba. Kubki gdzieś są też z Mustangiem. Tu mamy BM-ki. Co widziałem? Kubki z Mustanga. Nie, bo tutaj są te szyldy, ale kubki z Mustangiem gdzieś tutaj były? Do ciebie. Gdzie? A, tutaj. To już jest jeden tylko został? Tak. 67. Jeszcze niebieskie, ale one też poszły. Tu jest jeden chyba. Czy jeszcze inny? Jeszcze inny. Aha, to muszę zamówić. Na licencji. W sumie można by było przejrzeć, A, i jeszcze są te metalowe. co tam brakuje, bo Zobacz, te metalowe fajne są. To tak jak do przyczepy gdzieś Ford sporo Mustang. rzeczy brakuje. A tu Oficjalne, wszystko, fajne przedmioty. Polecam. Jeszcze coś tutaj było z Mustangiem, ale... No. Czyli dzisiaj piątek, Grzegorzu. Pączki zjadzone? Weź nawet mi nie gadaj o tych O matko, ja w niedzielę ten... A, właśnie, czyli dzisiaj jest piątek, ale jest konkurs, to ja będę, nie wiem, może jutro dam wyniki tego konkursu, bo wejściówki na Oldtimer Bazar we Wrocławiu, giełda samochodowo-motocyklowa, starociowa. Bilety tam są po 3 dyszki, a można wygrać u mnie 10 podwójnych wejściówek. Jak macie ochotę, to jest taki short, właśnie wczoraj dodany, z pączkami, z innymi rzeczami i tam właśnie można wygrać. Jutro będzie, chyba jutro będę jakby wyłonię zwycięzców. Ja tak patrzę, co ja chciałem, coś chciałem sprzedać, ale nie wiem co. No, zestawy chciałem. Ale to spokojnie, to muszę zrobić, to będzie na stronie. Ale Może już coś... pokazałeś już na tym. Nie, no już coś pokazałem, coś... Wiesz, tu jeszcze mamy różne naklejki. O, może jakąś tablicę z Arizony, jakby ktoś chciał za 5 dyszek. Mam tablice z Arizony, oryginalne, amerykańskie tabliczki, to śmiało pisać i będziemy wysyłać. Pamiętajcie o aktywności, łapki, suby i takie tam inne. A ja jeszcze czekam w ogóle na tą, bo kolega Motoszreku załatwił mi oryginalną lampę do Sokoła, więc czekam na tą lampę. Może dobrze, że się przeciągnęło tam z tym remontem i ze wszystkim, bo pokompletuję sobie wszystkie części. O. A tutaj wczoraj żeśmy się bawili z odkurzaczem i Grzesiu tu wymyślił taki chłyt, że mamy tego jak kabura, ty. Nie? No nie lata. Super. Dobra, na dzisiaj się żegnam z wami. Do zobaczyska, miłego weekendu, spokojnego. No i tyle. My jedziemy na różne bazary. Co? Jakby ktoś chciał z tym. Szklanki? Tak, no może ktoś chce do zakupów. Jak zrobi zakupy, dostanie 2 szklaneczki. Dla przyjaciół Jerzy Dudek. Czyli dodajesz za darmo jako prezent. To skąd to? Przyniosłeś gdzieś pewnie z baru. No, znalazłem gdzieś to. Aha, no to jak ktoś zbiera, ktoś coś kupi, napisać w komentarzu YouTube, szklanka, warka, to Grzegorz tutaj doda. Tak? No tak, dodam. No. Dodam. Tylko jak będzie zaznaczone. Jak będzie zaznaczone, no oczywiście jak będzie zaznaczone. O, czekaj, tu jeszcze Ford Mustang jest. Dobra, to już na razie. Trzymajta się. Zlot motocyklowy Bike Week Weba, największa impreza motoryzacyjna nad polskim morzem. W tym roku po raz 15 spotykamy się w Łebie od 14 do 17 sierpnia. Przez te 4 gorące dni będziemy się bawić, będziemy jeździć na parady nocne, dzienne, koncerty, konkursy i wiele więcej. Także szykujcie już sobie urlopy i zapraszam do Łeby w sierpniu. Trzymajcie się! Tu jest nasz świat. Gorące słońce, piasek między palcami, wolność czuć w powietrzu z każdymi oddechami. Nad Bałtykiem w Łebie motocykli rych. Wszyscy
Chodźmy razem, tu jest nasz świat. Gorące słońce, piasek między palcami. Wolność czuć w powietrzu z każdymi oddechami. Bike Week, w łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Chciałem podziękować wszystkim wspierającym, wszystkim oglądającym, wszystkim komentującym i wszystkim, którzy tutaj są na tym kanale za całe wsparcie. Wielkie dzięki, bez was by tego nie było. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!